Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na Enevie. Tysiące gier w najniższej cenie. Koniecznie muszę korzystać z naszego linku zająca, który przeniesie cię do świata najtańszych gier. Nie ma żadnego, kupuj na Enevie. Halo, Kaiser powrócił! Kaiser powrócił! Witam serdecznie, Zając z tej strony, a wy jak to mawiają, Hearts of Iron 4 z modyfikacją The Great War Redux, proszę państwa. Update'y były, zmiany były, reworki były do naszego kochanego Kaisera na scenariuszu pierwszowojennym. Co prawda reworki i update cały jest oceniany fatalnie z tego, co słyszałem. Ludzie są rozsierdzeni, nie podoba im się, jak pozmieniali naszą teutońską imperialną rzeszę, ale my się tym nie przejmujemy. Potestujemy, zagramy sami, zobaczymy, Totalenkrigi podkręcimy. Jak ja chwilę sobie zerknę, to faktycznie dużo się pozmieniało i sami zagramy, ocenimy czy na plus. Machniemy szybką seryjkę z cesarstwa teutońskiego. Kaisera, naszego kochanego fanatyka, Kaiserek na tej modyfikacji. I sami ocenimy, wyrobimy sobie opinię, czy zmiany na plus, czy na minus. Także zapraszam na krótką seryjkę. Zachęcam, żeby oglądać od początku do końca. Łapki w górę, soczyste komentarze. Dla wszystkich przypominajka. A zanim jeszcze przejdziemy do właściwej części odcinka, szybka przypominajka, Discord znajomi, znajomego. Link do Discorda znajdziecie w opisie, aby dołączyć. Macie kanał w ważnych streamy, filmy. Tutaj macie powiadomienie o wszystkich filmach, streamach, jakie wrzucamy na wszystkie nasze kanały YouTube'owe, czy na Twitchu. Można sobie wziąć rangę YouTube Ping i dzięki czemu Discord będzie was pingował za każdym razem, powiadomienie dostaniecie, jak się pojawi jakiś filmik, bo teraz w dzisiejszych czasach z tymi powiadomieniami jest różne, one nie dochodzą, dochodzą, obcinają zasięgi, algorytmy przeliczają, a tutaj zawsze masz pewne powiadomienie o najnowszym spaczonym filmie prosto od zajączka, także polecam bardzo serdecznie Discord znajomi znajomego oraz zakładka streamy i filmy, a my przechodzimy do kaiserowego Totalenkriegu. A wiecie co? Ja dam szansę. Ja dam szansę na przekór masowemu hejtu i opinii tego nowego... Oj, tam nie patrzcie, że Ukraina ostatnio była grana. Hejtu na najnowszy update do Great War Reduxa. Zagramy sobie 1910. Kaiserinho, nasz kochany German Empire, historyczny fokus. Tak jak miało być. Generalnie z tego, co słyszałem, największy jest hejt z tego powodu, że pousuwali alternatywne ścieżki dla cesarstwa niemieckiego. Proszę państwa, teraz mamy chciałem powiedzieć mucio, ale powiedziałem mucno, jak mocno, bo wiecie, mucio, mocno. Mocno rozbudowane drzewko full historyczne, nie ma alternatywnych ścieżek. Są nowe future'ki. Z tego co widziałem, to mamy dużo polityki, forsowania ustaw, dbania o influence w landach, jak i Reichstagu. Mamy odpowiednie ścieżki, jeżeli chodzi o działania wojenne. Dużo większe drzewko polityczne, nie? Bo wcześniej drzewko polityczne nam ekspansyjne, dyplomatyczne dzieliło się na te alternatywne ścieżki. Teraz jest pozmieniane. Nie wiem, czy na plus, czy na minus. Nie wiem, czy wcześniej byli przygotowani, chyba nie było. Dodali, to mi się podoba. Chemical Warfare, rozumiesz, projekty specjalne, tajne na pierwszą wojnę, gazy bojowe. Jak ktoś pamięta, kiedyś w ogóle testowaliśmy jeszcze lata temu takiego moda spaczonego, że były gazy bojowe, które działały jak atomówki na Great Warze. Śmieszne to było. Tak, były takie rzeczy, więc myślę, że możemy sobie rozegrać, przetestować nowe mechaniczki, potężny Kaiserinho, potężna bydlacka Kaiseriniowa flota. Klimat pierwszowojenny, cóż jeszcze więcej potrzeba, żeby była piękna, spaczona seryjka? No, waszej aktywności, także łapki w górę, soczyste komentarze. Polecam oglądać filmik do końca, ale jak ktoś nie ma, to jeszcze zasubskrybować, żeby statystyki YouTube'owe karmić statystyki YouTube'owe. Dobra, proszę państwa, zaczynamy od tego, że mamy reformy bismarckowe, które nadal oddziaływują. Bardzo fajny bonusik. Mamy federalny budżet. Tu będą jakieś budżety, ustawy. Będziemy musieli się tym zająć. Mamy wyścig morski. Ja chcę jeszcze bardziej zniszczyć naszą ekonomię, stabilność, ścigając się z Brytyjczykami na dominację i kto ma większego bydlaka na morzu. Tak jest. Nic nie ma większego bydlaka niż Kaiser. Co? Jakieś strajki, to mnie nie interesuje, to od razu stłumimy i mamy socjalne reformy. Proszę państwa, naszą przygodę, ścieżkę zaczynamy chyba od ery naszego kochanego Kaisera Wilhelma. Zobaczymy, co się stanie. Potestujemy. Tak sobie przeglądałem sobie drzewka.
Zając się przygotował lekutko, nawet spojrzałem, przeanalizowałem, czy dogłębnie to się okaże. I klasyczne drzewko naszej armii to by było tutaj, nie? Bo tu są te takie plany Schlieffena i tak dalej. Tu mielibyśmy pod jakieś takie wojny na wyniszczenie, a tu jest ciekawa rzecz, gdzie tutaj możemy wyłapać dużo bonusów do artylerii. I mnie kusi, żeby zrobić... No w sumie to, co zwykle się robi na Great Warze, czyli potężną artylerię, dywizję do przebijania się, ale tu możemy jeszcze bardziej to zrobić, jeszcze bardziej zboostować, jak do tego połączymy jakieś specjalne Great projekty, to możemy zrobić coś pięknego, spaczonego, także tu myślę, że polecimy w nowy, unikalny plan, który troszeczkę manpowera nam kradnie, ale myślę, że u nas ludzi na tyle jest mnogo, no bo tu są te klasyczne plany Schlieffena, bonusy do ataku na kraje i tak dalej, i tak dalej. Po co nam czasowe bonusy? Na jakiś kraj, kiedy możemy mieć gigantyczną bydlacką artylerię. Bydlaki na morzach, bydlaki na lądzie. No czegoż chceć więcej. Dobra, panie Kaiserze, bo zając znowu dużo się nagadał, dużo naobiecywał, a tu trzeba klikać. Jeżeli chodzi o technologię... Coś zmienili, czy mi się wydaje? Chyba nie. Dodali tylko jakieś malutkie pierdolniczki. A tak to niewielkie zmiany. No dobra, no to lecimy. Jeżeli chodzi o pierwsze teszki. Trochę szkoda... No jest jak jest, proszę państwa. Szału nie robi, jeżeli chodzi o badanie technologii. To co, to jak już o bydlakach mowa, 4 lotniskowce do wojny. Nie, dobra, nie uprzedzajmy faktów, mam pewien pomysł na 4 lotniskowce do wojny w wypadku Teutonów, ale to na inną okazję sobie zostawmy. Róbmy na razie podstawowe rzeczy, nie szalejmy. O, tu są nowości, proszę bardzo, właśnie, bo ja szukałem tego, Chemical Warfare, rozumiesz, jakieś gazki, rozumiesz, tutaj gazy łzawiący, poisonowy, musztardowy, ketchupowy, do wyboru, do koloru, mieszana, również może być, ale oczywiście wszystko poblokowane, tu wymagane, a tu wymagają 1915, oj, będziemy inwestować w nowoczesne środki pola walki, ale nie, no generalnie na minus, no bo nie ma za dużo do badania, to powinno być tak, że jest nadmiar, to jest jak, powinno być jak Black Ice, to powinno być jak Total War, że masz więcej techów niż rozumu i musisz decydować, co badasz, a nie, że ja siedzę i zastanawiam się, co raszować, bo nie ma co klikać sensownie. No dobrze, ale mocno rozbudowali system polityczny tych naszych kaiserowych Niemiec. Mamy Bundesrat, czyli zabieganie o przychylność landów. Na razie oczywiście mamy tylko pruski po naszej stronie, pozostałe trzeba będzie zdobywać przychylność. Możemy zacząć od Bawarii, żeby na przyszłość zdobyć ich poparcie. Nie wiem, czy to można stakować, czy dopiero jak będą ustawy przychodzić, bo niektóre cele narodowe wymagają tego, żeby na przykład, że ustawa musi przejść, nie? Bo jak nie przejdzie, to mamy debuffy, jak przejdzie, to mamy bonusy i tak dalej, jakieś tam pierdoły. Jeszcze nie wiem, jak to działa. Także na przykład przetestujmy, nie wiem, bo jeszcze tego nie klikałem. Negocjujmy z Bawarią i aby uzyskać ich support, musimy zainwestować u nich cywilka, infrastruktura, albo polityczne koneksje i consumer goods i political power. No dobra, możemy zacząć od budowy cywilki w jednym z kilku bawarskich state'ów, tak? I mamy na to rok, żeby zbudować jedną cywilkę gdzieś w Bawarii. No powiem tak, nie musisz 2 razy powtarzać, żeby zająć cywilkę ci zbudował. Pyk, proszę bardzo. Możemy dalej negocjować? Możemy dalej negocjować. Dobra, no to weźmy taką Saksonię, bo tu widzę, że mają po 4 wołty. Także udajmy się do Saksonii i też możemy cywilkę na start im budować. Okej, czyli to są takie questiony, które możemy sobie w międzyczasie przygotowywać. A mamy 1,5 pracującego slota, no to niezła gospodareczka wojenna. No dobra, to ja to czaję, w miarę możliwości będziemy klikać, jak tam się sloty będą ogarniać. Natomiast tu mamy Reichstag i to jest troszeczkę większy problem. Mamy troszeczkę większy problem, bo trzeba będzie dbać o partię. Partią naszą jest docelowo... Mamy lewicowe, mamy takie bardziej centrum prawicowe, dosłownie centrum i neutralne. Największa partia to są neutralne, to są chyba nasi. I za 2 lata mamy wybory i za 2 lata będzie problem, bo lewicowe partie z tym SPD na czele zdobędą większość. Może nie decydującą większość, ale większość, więc trzeba będzie się tym zająć. No i to na razie tyle, jeżeli chodzi o nasze możliwości, bo tutaj trzeba dopchnąć się do odpowiednich celów. Spoko, pokaż mnie jeszcze. Tutaj te wszystkie... Najbardziej to mnie interesuje tu. Big Bertha, podoba mi się. Samochodziki nas interesują. Gaskrigi, Gerberki, okej. Super Heavy Railway Gun, już mi się podobasz. No jakieś rzeczy są. Także potestujemy w miarę możliwości.
Rozumiem, że to są jacyś historyczni naukowcy, badacze z tego okresu, których można zatrudnić. Fajnie. Gustav Berling. Ferdynand von Zeppelin. Geniusz. Kaiserowe Niemcy pod bombienie strategiczne Zeppelinami. Też kusząca perspektywa. Klasycznie serduszko przypinane w komentarzu od samego Kaisera. Proszę bardzo, czerwone, piękne serduszko w sercu naszych teutońskich imperium. A, my już możemy zacząć badania. No, to... Gas Creek. Gas Creek to Talon Creek Chemical Warfare. Rozpocznij badania. Brawa, cel narodowy zrobiony. Wilhelmine Germany. To generalnie jest poem na cześć naszego wielkiego, niepokonanego, niepowtarzalnego, idealnego Kaisera. Jakiekolwiek szykany to są zwykłe plotki, kałumie, proszę im nie wierzyć. Kaiser był idealny, wszystkie rąsie miał symetryczne, tak, kto wie, ten wie. My mamy doradcę, kto go mamy? Theobald von Beckmann-Hollweg, polityka pała, bardzo dobry. Popularność boostuje i nie można go usuwać. No przecież to jest idealny żbiczek, po co mielibyśmy go usuwać? On jest idealny tak jak widzowie Zająca. Właśnie. Możemy gospodarki zmienić, to mnie się nie podoba. I mamy już tego, mamy Moltkiego, proszę bardzo, 30 armii expa i mamy Tirpitza, ale bydlakowy mistrz. Lubię takich. Lubię takich. Populacja, nie no, populacji to mamy dużo. Ludzi u nas mnogo, proszę państwa. No dobra, ciśniemy dalej. To nasze drzeweczko. Tu musimy obie partie lewicowe i troszeczkę bardziej prawicowe zboostować, żeby dostać się dalej do dziewka. Eventy widzę, że są nowe dodane, co prawda takie troszeczkę bardziej lorowe, żeby wczuć się klimat na przykład kaiserowych Niemiec, ale są możliwości do wyboru. Nie wiem, czy one mają jakieś większe znaczenie, że po prostu, żeby sobie przeklikać i te 4 lata do wojny. Debata na temat utrzymywania rodziny kaiserowej. Obecnie Kaiser otrzymuje na swoje wydatki 43 000 marek. Mógłby ktoś tam w komentarzach rozpisać 43 000 marek z 1910, ile to było na dzisiaj bez złotówek? Czy to jest dużo, czy to jest mało? Bo kompletnie nie mamy porównania, czy 43 000 marek w 1910 to jest dużo, ale myślę, że Kaiser na swoje operacje piekarniczo-kaiserowe, imperialistyczno-totalenkriegowe no wymaga każdego szekla i nie będziemy mu skąpić. Także to jest tego, od SPD? No oczywiście, że od SPD. Zdrajcy i kolaboranci syndykalistów. O, tyle im powiem. Przeklęci zdrajcy. Nam rozliczać Kaisera z jego kaiserek. Dobrze, zróbmy sobie 5-Year Army Law, które wymaga poparcia w Bundesracie. A zobaczymy, jak to działa i jakie mechaniczki od nas będą wymagane, aby to przepchnąć. Bo na razie zapobiegamy o przychylność landów bawarskiego i saksońskiego. Na w Reichstagu chyba póki co mamy stabilną większość, ale to pewnie jeszcze zależy od ustawy, jaką próbujemy przepchnąć. I to najpierw musimy zrobić... To jest z Bułgarii Ferdynand? Tak, z Bułgarii. Na razie musimy zrobić cel narodowy. Sam jestem ciekaw, jak to działa, bo jeszcze nie testowałem. Czyli najpierw robimy cel narodowy i potem dostajemy mechaniczkę do klikania. Dobra, 5-Year Army Law, ok. The wall will not pass without swaying more deputies in the Reichstag. Ok, jak mam zapewnić wasze poparcie? Aha, klikam OK i tutaj możemy 20 if you sway 20 of the left deputies to support the current law. Aha, okej. Centryści to popierają, bo to jest w sumie ich ustawa o tym budżecie wojskowym. No to możemy. Neutralnie mają 30, no to udamy się do tych bardziej prawicowych. Zboostujemy troszeczkę ich poparcie, bo tu rozumiem, że trzeba też zapobiegasz ich o wsparcie, ale boostujesz ich na przyszłe wybory, tak? Okej, no dobra, no to zróbmy to. I dzięki temu... Okej, mamy centrum, mamy prawicę. I to powinno nam wystarczyć, tak? I teraz jest, że przejdzie ustawa. Okej, ale leciutko żeśmy zboostowali tutaj tych FDK, KPT, DRP, rozumiesz, i tych wszystkich pozostałych konserwatywnych. No ale dobra. Strajki w Hamburgu to akurat nie jest dobra rzecz. Pokażcie, czy na pewno ta ustawa przejdzie w Reichstagu. Powinniśmy dostać 25 expa, doktrynkę, rozumiesz, i mauzerki tego.
I ta ustawa, rozumiem, że przeszła. Ja? No i pysznie. No i git. Kiedy grasz Kaiserem i na start potrzebujesz dodatkowych chromosomów, to znaczy, że gdzieś się robią bydlaki, a seria będzie piękna i spocona. Seria będzie piękna i spocona. Dobra, jest dużo eventów lorowo-historycznych. To jest, żeby z tymi strajkami się rozprawić. Dobrze, dobrze. To tym się zajmiemy. Wojsko akurat już wszystkie zostało ściągnięte do kaiserowych Niemiec. I mamy blok centrystów, którzy są ścieżką do naszej stabilnej modernizacji, jeżeli chodzi o monarchię. No i świetnie, bo to jest z tego tutaj, żeśmy odblokowali, proszę bardzo. Mnie interesuje, żeby dostać się do tych ścieżek na razie... a może we flotę zainwestujemy? Może wyścig morski tak naprawdę to jest to, co nas interesuje? Bo teraz jest dużo możliwości, dużo bonusików. Z wszystkiego do wojny raczej nie zrobimy. A tu moglibyśmy heavy shipy, proszę bardzo, production cost, dockyardy. Szkoda, że te landy nie dają questów na budowę stoczni. To miałbym wymówkę na budowę stoczni. O, zrobiliśmy cywilkę w Bawarii pierwszą. Tak, zrobiliśmy cywilkę Bawarii i mamy jeden influenza, proszę bardzo. No i git. Aha, i jak w Bundestagu, w Reichstagu przeszła ta reforma, to teraz musimy w Bundesracie ją przepchnąć w poszczególnych landach, tak? I dopiero tutaj dostaniemy. I to jest liczone po influence pointsy dodatkowe, a tu mamy w landach poszczególne. Okej, no to chyba powinno przejść, nie? No weto kliknij, zobaczymy co się stanie. Mamy 10 ekstra influenza, tu jeszcze się zapobiegają, rozumiem, że to powinno wystarczyć. W Saksonii kończymy budować. A zróbmy może teraz w Wittenburgi. A, oni są za. Bo teraz przepalam te. Favor, influence. Bawaria przepaliła własnego influenza. Dobra. No to możemy Saksonię, bo to się buduje, to na razie możemy przepalać, żeby szybko ta ustawa przeszła. Pyk. Wołty 42 to powinno wystarczyć. Jeszcze jest Turingia Minor i tego, a tu już ich nie ma rozpisanych. A nie, są, dobra, ale nie mają flag. Okej, Turingia Minor Statesy, dobra, czaję. Ale potrzebujemy większości, nie? Zwykłej, stabilnej większości, a nie całej wszystkich. Okej, no to przejdzie ustawa. No i pysznie. I to mi się podoba. 3. Kurde, te eventy. Co mnie interesuje, socjaldemokracja. To przeszkadza tylko. 2, 1, patrzę. Weszło. Okej, dobra. I tutaj przepaliśmy influenza tego. Mamy tikety. I trzeba negocjować dalej przychylność i inwestować w... A to cały czas będzie to samo? Cały czas to samo. Cywilki, infrastruktura albo tego. No dobra, to możemy budować na potęgę na waszych state'ach. I nawet ciekawie dzieli się to drzewko polityczne, że jak tutaj na przykład mieliśmy ścieżkę od SPD i tak dalej, to potem mamy jakąś tam opiekę zdrowotną, rozwiązywanie kryzysu mieszkaniowego tam w Berlinach i głównych miastach. Spoko. Dobra, przepnij może tą ustawę o ubezpieczeniu zdrowotnym. Pyk, będziemy musieli to przepchnąć przez 2 nasze izby, dzięki czemu miesięczna populacja będzie rosnąć, stabilka, rekrutowalna populacja. Fajnie to wygląda. Kebabini upomniał się o dreadnoty. A może tak w końcu zrobić tą dawno obiecaną serię od Kebabiniego do Kebabiniego? Myślicie, że to już czas? Nie, poczekają widzowie. Kaisera mamy. Ale dreadnoty im sprzedamy. Rebelia w Nowej Gwinei. No dodali kontenciku, proszę bardzo. Myślałem, że my tutaj w jeden odcinek doczłapiemy się do I wojny światowej, a my dopiero jesteśmy w październiku 1910, bo tyle rzeczy trzeba pogadać. Dobra, bo to jakaś misja ma się odpalić. Rebelia na Papui Nowej Gwinei. Czy musimy tam wysłać armię, żeby ich spacyfikować? To jest tu. A właściwie to jest tu, proszę bardzo. 2 shipy. 2 shipy w tym rejonie. Dobra, zrobimy takiego malutkiego task force'a. Rozumiesz, Hagen, Hanower, München, Szczecin i tak dalej popłyną z von Polem. Von Polen popłyniecie, żeby stłumić rebelię lokalsów do niemieckich kolonii na Pacyfiku. Cel na ubezpieczenia zdrowotne zrobiony, to teraz lecimy do Reichstagu, żeby pogadać z naszymi, ile mamy? Mamy 49%, więc potrzebujemy niewielkiego poparcia.
Możemy teraz na przykład udać się do neutralnych z 35. Dobra, wystarczy nam naprawdę niewiele głosów, aby przepchnąć ta ustawa. Pyk. I teraz ta ustawa przejdzie, ale krótko zbustowaliśmy. Dobra, żeby zachować tam gdzieś stabilny status quo w tym naszym Reichstagu. Flota natomiast udaje się na Morze Bismarcka. O, proszę bardzo, mamy tą flotę już na Morzu Bismarcka. Tak, możemy teraz zdławić tą rebelię. Pyk. Wysłany task force w postaci floty świetnie sobie poradził. Możemy teraz albo dokonać zmarznięcia odpowiedzialnych za tą rebelię, aby zrobić ich przykład, albo możemy ich uwięzić, aby zostali uwięzieni i podbili nam stabilkę. Myślę, że możemy podbić stabilki jak najbardziej. I będziemy musieli teraz jak najszybciej zabiegać o więcej poparcia w landach. Przy okazji w międzyczasie zrobiliśmy też cel narodowy na ten spis powszechny, który uświadomił, że mamy przeludnione główne miasta naszych kajzerowych, teutońskich Niemiec. I daje nam to kolejną mechaniczkę, która wymaga rozbudowywania po prostu tanich dzielnic mieszkaniowych. Na przykład kryzys urbanizacyjny w Berliniu. To wymaga 3 cywilek na 120 dni. I Berlin przez to cierpi maksymalne fabryczki, rekrutowalna populacja i zasoby są zredukowane. Nie są to jakieś duże minusy, ale oczywiście można te debuffy sobie zbijać. Także jak najbardziej możemy to poklikać, tylko też żeby nie przesadzić, żeby cały czas inwestować w poszczególnych landach, aby wbijać ich poparcie, nie? Także git. Mamy jeden z Saksonii, kolejne 2 się budują. Nice. O proszę bardzo, ty, car z kajzerem na polowaniu, jakie fikuśne kapelutki mają. Było spotkanie w Poczdamie, które niestety zakończyło się niepowodzeniem. Przynajmniej sobie pogadali w niektórych kwestiach. Nasza hojna propozycja, aby obustronny podpisać pakt o nieagresji, żeby zabezpieczyć granice, niestety spotkał się z dezaprobatą ze strony, że tak powiem, Moskali. Ale mimo wszystko spotkanie było owocne. No jak to w rodzinie nic nie wzginie. No dobra, pewnie się dogadali, żeby dalej gnębić mniejszość polacką. Także jak jest, bo tu jest małe drzewko, że tak powiem, polityki zagranicznej. Oczywiście lecimy do Great War'a, więc tu dużo się nie zmieni. Dużo się nie zmieni. O, może na przykład do Kebabiniego się udać, aby budować autostradę. No i cyk. W sumie Kebabiniego czekają teraz 3 wojny, nie? Z Włochami, potem 2 bałkańskie. Możemy teraz za dużo w nich zainwestować, to może lepiej sobie poradzę. A noż widelec wygrają tą wojnę. I już widzę problem z tymi ustawami. Skończę wątek, że o ile w Reichstagu to łatwo się dogadać z tymi partiami, o tyle z landami to zajmuje troszeczkę czasu i więcej kosztów, żeby zdobywać te ich influenza, więc troszeczkę nam to pewnie tutaj ustaw częściowo utknie w zamrażarku, aż będziemy mieli wystarczająco influenza. Ale co ciekawsze, tego wcześniej nie było. Brytyjczycy mają pretensje, że inwestujemy w Kebabiniego i budujemy linię kolejową tuż koło ich posiadłości w Zatoce Persy, jakby nie wykorzystywali biednej Persji i ropę z niej nie ciągnęli. Możemy dać im jakieś, dogadać się i rekompensatę za to, albo możemy uznać, że skoro chcą wojny, będą mieli. No jakby w 1911 wybuchł Great War, znaczy wojna pomiędzy Brytanią a Niemcami o inwestycje u Kebabiniego, to byłby hit. Możemy podbić napięcie światowe o 5%. Co złego może się stać? Co złego może się stać? Przecież nie To jest ten moment, kiedy mi skraszowało ojca i muszę czytać save'a. O kurde, ja nie chciał, ja nie wiedział. I tak właśnie Kaiser wbiegł do Reichstagu, krzycząc, że trzeba dogadać się jednak z Brytyjczykami, bo mu się przyśniło, że to doprowadzi do wojny, a my jeszcze nie jesteśmy gotowi, także 75 polityka powera przeminęło z wiatrem. Aha, i my fizycznie tracimy aż 3, 4, 5, 6 generałów tracimy, którzy są wysłani do Kebabiniego, żeby dostał bonusy. Spoko, zaakceptujemy. Niech ma Kebabini. Na razie jak widzicie, to wszystkie drzewka gdzieś tam powoli szturcham, dotykam, żeby zobaczyć jak one działają i co ciekawego są powrzucane. No nie lecę, nie fokusuję się na bonusach na razie i na to co najbardziej potrzebne, tylko żeby jak najwięcej rzeczy przetestować. Udajmy się teraz po drzewko flot, tak? Będziemy inwestować i budować flotę i w miarę możliwości wprowadzimy wczesną mobilizację. Aha, krytyka armii. No cóż, jest jak jest.
I tutaj zbieramy przełomy na Big Bertę. Tego samochodziku raczej nie potrzebujemy. Ty, no ciekawie się porobiło. Patrzcie, ile kontenciku dla Kaisera dodali. No i rozumiem, że usunęli te ahistoryczne ścieżki, na przykład, żeby zaatakować Austro-Węgry, no ale zobacz, na przykład mamy kryzys. Wysłaliśmy to doradztwo wojskowe do Kebabiniego. Najpierw budowaliśmy kolej i Brytyjczycy oczywiście coś tam pyrkają. A teraz wysłaliśmy doradczo wojskowe i mamy kryzys, bo maciaczki czują się zagrożone, że my rozbudowujemy, wzmacniamy Osmaniego i boją się, że to może zagrozić im wpływom i przepływaniu przez Cieśninę. Także mam nadzieję, że ten kryzys, bo tutaj są strony zainteresowane, po jednej stronie Russian Empire, po drugiej stronie my z Kebabinim, możemy jakoś na to wpływać, czy to po prostu jak jest ten... czekaj. Eskalacja kryzysu. I możemy wycofać nasze wsparcie. No nie, no zobaczymy. No, czy już jedną wojnę dzisiaj przypadkiem striggerowaliśmy. Nie chciałem cofać tego wsparcia wojskowego dla Kebabiniego. Niech on sobie ma te możliwości, proszę bardzo. Army Experience, organizacja, niewiele, ale zawsze coś. A Francuzi poparli Russian Empire. Jeszcze tylko są Brytyjczycy niezaangażowani. No dobra, poczekamy. Mamy miesiąc. Co złego może się stać? Poczekajmy. Oho, i co? Rozeszło się? Czekaj, pozostała, wycofali się? O nie, halo, ja nic nie klikałem. Może Kebabini sam odesłał się, przestraszył. Okej, dziwne, no bo chciałem im dać tego. Chciałem im dać... eskalować ten konflikt, żeby potem w ostateczności najwyżej się wycofać. Znaczy, część naszej misji wojskowej pozostała, a część po prostu wycofali. Ciekawe, czy ci generałowie wrócili. Status Navy. Nasze miejsce pod słoneczkiem. Imperium, pod którym nie zachodzi słońce, a flotą dowodzi Tirpitz z potężną produchą. Świetnie. A flota 4 battleshipy, proszę bardzo. 4 battleshipy w 3 lata. Heavy ship production cost, dockyard output. Dobre, biorę. Chociaż może najpierw wypadałoby skończyć obecną produkcję morską. Co my produkujemy? Dreadnoty. Dużo dreadnotów. Zakolejkowane, że ho. Dobra, ej, zrób to. Zrobimy te dreadnoty, to nam zaliczy questa. No i elegancko. Aha, kiedy ja tutaj zabiegam o wsparcie tych landów, żeby przepchnąć ustawę, jest reforma wewnątrz landów w Hesji i tracimy jednego influenza. O, wy bandyty jedne. Dobra, mamy chyba wystarczająco dużo. Spróbujmy przepchnąć tą ustawę o ubezpieczeniach. Jeżeli o to chodzi. Bawaria mamy, Saksonię mamy, Wittenbergi możemy tiketa odpalić. W sumie tego możemy przepalić. O właśnie, bo mamy, Saksonię też możemy. I dobra, i to jest, wystarczy już, tak? To już przejdzie. No i git. I dostaniemy bonusy. Reformy socjalne, stabilka plus 5, populacja plus 10, rekrutowalna i te 2,5% consumer goodsa kompletnie nas na razie nie interesuje. I tu są te social reformy, które na razie dają po prostu Co to za komuna się ładuje? Co to za komuna się ładuje? Właściwie przeprowadzamy reformy społeczne. Tutaj troszeczkę bydlaka boostujemy, że tak powiem. O, a ty skończyłeś ten pierwszy projekt na broń chemiczną i mamy dostęp, proszę bardzo, do bombienia chemicznego częściowo. 800 dni na razie nie ma co raszować, ale w razie czego są już teszki odblokowane, proszę państwa. Bardzo dobra wiadomość. Tak, i dostaliśmy questa. Musimy jeszcze 4 battleshipy zwodować. Mamy na to ponad 1000 dni. No jak to zrobimy, bonusy i inne pierdolniczki. Ustawa przeszła w Bundesracie, świetnie. I powinniśmy dostać modyfikację reform socjalnych. Dostaliśmy modyfikację reform socjalnych, spoko. No na razie możemy sobie pozwolić na klikanie tych cywilek i budowa w poszczególnych state'ach, bo tak czy siak byśmy te cywilki klikali. Także kolejna cywilka do budowy, tutaj gdzieś militarki tworzymy. Ej, no póki co mi się podoba ten update. Dla mnie git póki co.
Pyk, rozumiesz, stocznie sobie rozbudowałem, więcej pracujących stoczni na budowę pancerniczków, jak to klasyczka mawia. Udamy się teraz w kierunku kolonii. New Colonial Secretary, 21 dni, cel narodowy. Aha, i kryzysy w Agadirze. W międzyczasie robimy urbanizację teraz Hamburga. Kolejne 3 cywilki są przepalane na budowę infrastruktury tam społecznej. Natomiast my musimy wysłać SMS Panther do Agadirze w Maroku, żeby troszeczkę naszpącić geopolitycznie. Także wysyłamy. Natomiast to jest też dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek. Pięknie dziękuję za obecność. Możecie dać znać w komentarzach, co sądzicie obecnie o tych update'ach. Może ktoś grał i może zaspoilerować. Czy dalej też jest tak ciekawie, jeżeli chodzi o Great War'a samego. Ja tymczasem dziękuję za uwagę, dziękuję za oglądanie do końca. Przypominam o Discordzie. Do następnego, cześć.